Cześć, tu Bartek Czeka ze strony universeofmemory.pl i .com. Myślę, że nikogo nie muszę specjalnie przekonywać, że największymi kosiarzami, jeśli chodzi o ludzkie życie w naszym nowoczesnym świecie, będą choroby układu sercowo-naczyniowego oraz nowotwory. Natomiast wśród nowotworów oczywiście jednym z takich najczęstszych i najpaskudniejszych będą nowotwory płuc. Jeśli chodzi o czynniki ryzyka, nie jest to nic nowego, palacze mają najbardziej przechlapane. Szacuje się, że mniej więcej od 1 do 2% wszystkich palaczy, czyli 10 do 20 osób na 1000 palących rozwinie nowotwór płuc w przeciągu swojego życia. Jeśli chodzi o osoby niepalące, jest to średnio 1/10 do 0,15 osób na 1000, czyli innymi słowy to ryzyko jest od 10 do 20 razy mniejsze dla osób niepalących. Natomiast tutaj zaczynają się rzeczy ciekawe, szczególnie z punktu widzenia takiego naszego codziennego życia i z punktu widzenia pań. Oczywiście nie jest tak, że tylko osoby palące będą rozwijać nowotwory. Szacuje się, że 15% populacji męskiej, która nigdy nie paliła, rozwija nowotwory płuc, a z kolei 53% populacji kobiecej, która nigdy nie paliła, rozwija te nowotwory. Jest oczywiście podana w literaturze bardzo długa lista tego, co może potencjalnie wywoływać te nowotwory, co może być takimi czynnikami ryzyka. I w tym filmiku zajmiemy się właśnie jednym z tych czynników, który uważam jest absolutnie fascynujący i mechanistycznie i z punktu widzenia jeszcze raz naszego codziennego życia, a jest przegapiany. I ponieważ już ustaliłem dawno temu, że jestem fatalnym YouTuberem i nie będzie suspensu, to chodzi o opary kuchenne, które będą wydobywać się podczas pieczenia, czy podczas właściwie szczególnie smażenia. Mówimy sobie, jakie to będą opary, z czego. Przejdziemy sobie przez materiał dowodowy, czyli badania pokazujące te powiązania oraz oczywiście zwykłe takie zdroworozsądkowe rady, jak można te ryzyko minimalizować. Zanim przejdziemy dalej, zrobimy sobie chwilę przerwy dla sponsora tego odcinku, którym jest mój osobisty defibrylator, czyli kawa czarny owoc. Jeśli tak jak ja wyznajesz zasady, że życie jest za krótkie na sen, to kawa czarny owoc na pewno bardzo Ci się spodoba, ponieważ kopie jak mały kuc szetlandzki. Innymi słowy, jeśli rzeczywiście potrzebujesz tej odrobiny energii, żeby postawić się na nogi, tak jak ja często po niewyspanej nocy, to kawa tak jak najbardziej Ci pomoże. A jeśli po prostu lubisz dobrą kawę, jesteś kawoszem, smakoszem, to również jest to świetny wybór. Kawa ta zawiera mieszankę ziaren z Brazylii, Indii, Kolumbii i dosłownie są to orzeszki, miód i karmel oraz czekolada, ponieważ są to właśnie aromaty smakowe, które znajdziemy sobie w tej kawie. Nie możemy również pominąć aspektu zdrowotnego, bo jest to absolutnie nie przesadzając jedyna kawa na rynku, która bada, czy w której badana jest każda partia, która trafia do sprzedaży pod kątem występowania pleśni, pod kątem występowania bakterii takich jak Salmonella czy E. coli i z mojego punktu widzenia, co najważniejsze, pod kątem występowania megatoksycznych i kancerogennych mykotoksyn, które są szeroko rozpowszechnione w tego typu produktach. Ta kawa jest badana pod kątem aflatoksyn i ochratoksyny A. Z mojego punktu widzenia ta kawa jest tak wycacana, że nie zdziwiłbym się, jakby Mateusz Ostręga z Ketocentrum, który rozprowadza tą kawę, miał zatrudnione 2 osoby na zapleczu, z których jedna po prostu będzie czule gładzić każde ziarenko, druga będzie sensualnie szeptać: dorowka, będzie dobrze, jesteś smaczna, jesteś tego warta. Jeśli masz ochotę na naprawdę dobrą kawę, zdrową, wysokiej jakości, bez nutki jakiejś goryczy, bez kwaskowatości, to serdecznie polecam kawę czarny owoc. Jeśli jeszcze nie zamawiałeś takiej kawy, to z kodem BARTEK10 możesz sobie zamówić właśnie taką kawę z 10% zniżką. Jeszcze raz dzięki kawie Czarny Owoc za sponsorowanie tego odcinka i lecimy dalej. Zaczniemy od metaanalizy i przeglądu systematycznego o nazwie "Gdzie jest dym, tam może być rak płuc". Uwielbiam po prostu te porywy kreatywności w nazywaniu prac naukowych, którym oddają się niektórzy naukowcy. Więc w tej pracy przeanalizowano w sumie 16 badań, z których mniej więcej połowa to były badania z grupą kontrolną. I dla przypomnienia, metaanaliza jest to badanie, które poniekąd spina wnioski płynące z określonej liczby innych badań, co po prostu służy zwiększeniu mocy statystycznej wnioskowania, jeśli chodzi o różnego rodzaju powiązania. I rzeczywiście wyszło, że zwiększona ekspozycja na opary kuchenne będzie dosyć dobrze czy przyzwoicie, bo to jest tylko i wyłącznie badanie epidemiologiczne, ale też ciężko badać to w jakikolwiek inny sposób długoterminowo. Pokazywało, że zwiększona ekspozycja właśnie na te opary kuchenne będzie równała się częstszemu występowaniu nowotworów płuc. Najciekawsze z mojego punktu widzenia, że szczególnie ta korelacja zdaje się właśnie dotyczyć się kobiet, tak? To znaczy, że mężczyźni, nawet jeśli byli narażeni na zwiększoną ekspozycję wdychania tych oparów, to wciąż mieli mniejsze ryzyko
ryzyko niż kobiety. Robiono również ciekawe, bo oczywiście tutaj zaczynamy puszczać wodze wyobraźni, tak? Jak można zwiększyć pewność wnioskowania, jeśli chodzi o to powiązanie. Stwierdzono, możemy badać po prostu, czy wśród osób, które używają okapów kuchennych, czyli innymi słowy jest lepsza wentylacja, nowotwory płuc będą występowały rzadziej, bo jakby oczywiście ekspozycja będzie na te opary mniejsza. I rzeczywiście tutaj również wyszło, że wśród osób, które będą używały okapów kuchennych, gdzie będzie wentylacja w kuchni, ryzyko występowania nowotworów płuc będzie mniejsze. Co ciekawe, uwzględniono również taki fakt, że wśród osób, które doznawały podrażnienia oczu albo gardła podczas gotowania po kontakcie właśnie z tymi oparami pochodzącymi między innymi ze smażenia, ryzyko występowania nowotworów było jeszcze większe. Badano nawet używanie jakich olei wiąże się ze zwiększonym ryzykiem i tutaj przynajmniej w jednym z badań stwierdzono, że używanie oleju rzepakowego wiązało się z częstszym występowaniem nowotworów płuc. Natomiast to jest coś, o czym powiem w tej części mechanistycznej. Kłopot będzie przede wszystkim właśnie dotyczyć olei roślinnych, ze względu na to, że one po prostu niesamowicie łatwo się utleniają, ale do mechanizmów jeszcze raz, jak powiedziałem, dojdziemy dalej. Kolejne badanie było również metaanalizą, tym razem populacji chińskiej i kobiet niepalących. I właśnie tam ponownie sprawdzano, czy rzeczywiście wdychanie tych oparów kuchennych może być powiązane z częstszym występowaniem nowotworów płuc u niepalących kobiet. W sumie w badaniu wzięło udział ponad 3,5 tysiąca kobiet. To była ta grupa nasza interwencyjna, którą obserwowano i grupa kontrolna wynosiła ponad 6 tysięcy osób, oczywiście zsumowane, bo w sumie w tej metaanalizie uwzględniono 13 badań. Sama ekspozycja na opary kuchenne korelowała nieźle z występowaniem nowotworów płuc, natomiast ta korelacja była jeszcze wyższa ponownie w momencie, w którym wentylacja kuchni albo nie istniała, albo była po prostu kiepska. I ponownie badanie to skupia się na kobietach, tak? Bo tak jak sobie mówiliśmy, wśród osób, które rozwijają nowotwór płuc, nieproporcjonalnie więcej kobiet, które nigdy nie paliły, dostanie nowotwór płuc w porównaniu do populacji męskiej. Więc nie bez powodu po raz kolejny podkreślam, że oczywiście tyczy się to każdego z nas, to szczególnie tyczy się to pań. Na deser największe badanie tego typu, które udało mi się znaleźć, obejmujące, uwaga, kucharzy i nie bez powodu kucharzy, bo jeśli pomyślimy o tym, że mamy hipotezę, że opary kuchenne mogą potencjalnie przyczyniać się do powstawania nowotworów, to oczywiście pierwsze co, jeśli będziemy myśleć o zawodach, co przyjdzie nam do głowy, to że kucharze, osoby pracujące na kuchni będą miały nieproporcjonalnie większą ekspozycję na wdychanie tych oparów w porównaniu do reszty populacji, chyba że mamy po prostu jakieś panie, czy panów też, ale częściej chyba wydaje mi się wciąż są to panie, które uwielbiają gotować. I w tym badaniu, uwaga, wzięto sobie na tapet prawie 380 tysięcy kucharzy. Badanie śledziło te osoby między latami 1984 i 2011, więc dosyć długo. Co nam wyszło? Ponownie sama ekspozycja na opary kuchenne korelowała z występowaniem nowotworów płuc. Praca jako kucharz dłużej niż 5 lat korelowała znacznie bardziej istotnie statystycznie z występowaniem nowotworów płuc niż praca krótsza. Czyli mamy, innymi słowy tutaj, to, że długość ekspozycji na to wpływa, co zdaje się potwierdzać tą hipotezę. I tutaj znowu jest szał, jeśli chodzi właśnie o te informacje. Wśród tych kucharzy nieproporcjonalnie dużo przypadków powstawania nowotworów płuc właśnie dotyczyło kobiet. Ponad 2-krotnie więcej niż mężczyzn. Czyli mamy znowu tą zależność, o której już mówiliśmy w paru badaniach. Z jakiegoś powodu, może są to jakaś składnia genetyczna, predyspozycje genetyczne, ale kobiety dużo częściej zdają się rozwijać nowotwory płuc właśnie w kontakcie czy po ekspozycji długotrwałej na opary kuchenne. Oczywiście, jeśli mamy takie korelacje, co dzieje się, jeśli chodzi o następny krok, naukowcy biorą tą hipotezę i wrzucają ją do laboratoriów i tam testują je na gryzoniach. I rzeczywiście tutaj również było potwierdzenie, testowano między innymi jak długotrwała ekspozycja, czy jakby sama długość ekspozycji na te opary kuchenne będzie wpływać na uszkodzenie komórek, czy DNA komórek w płucach.
i im dłuższa, tym rzeczywiście było większe uszkodzenie. I testowano wdychanie oparów nie bez powodu różnego rodzaju oleje roślinne, na przykład oleju sojowego, oleju orzechowego i rzeczywiście, tak jak mówiłem, to uszkodzenie było znaczne. Powstawały, to co między innymi wykrywano, to powstawały takie zmiany przednowotworowe, była zwiększona między innymi proliferacja komórek w płucach, co jest jednym z takich, bym powiedział, znaków charakterystycznych, jeśli chodzi o powstawanie nowotworów, więc tutaj również znaleziono potwierdzenie tego. Przejdźmy więc do mechanizmów, żeby zrozumieć, dlaczego te opary kuchenne są rzeczywiście takie paskudne. Natomiast zanim do tego przejdziemy, warto sobie uświadomić jedno. Dlaczego we wszystkich tych badaniach, które sobie omawialiśmy do tej pory, używano olejów roślinnych? Zobaczcie, tam nie używano masła, nie używano smalczyku, tak, nie wiem, łoju wołowego, nic z tych rzeczy. Używano olej sojowy, olej orzechowy, olej rzepakowy i nie jest to oczywiście przypadek. Bo coś, co trzeba sobie właśnie teraz uświadomić, to to, że wielonienasycone kwasy tłuszczowe, czyli m.in. omega-3, omega-6 i w mniejszym stopniu również tłuszcze mononasycone jak omega-7, omega-9 mają to do siebie, że będą bardzo, bardzo niestabilne. Innymi słowy, nie trzeba dużo, wystarczy ekspozycja czy kontakt z konkretnymi bodźcami, żeby te kwasy, wielonienasycone kwasy tłuszczowe zaczęły się utleniać. I w momencie, kiedy one zaczynają się utleniać, będą produkować różnego rodzaju toksyczne związki i część z tych związków jest kancerogenami. Nie możliwymi, potencjalnymi kancerogenami, żeby było jasne, tylko kancerogenami pełną gębą. Tak? To znaczy, że my wiemy po prostu z setek tak naprawdę różnego rodzaju badań, że one będą rzeczywiście wywoływać zmiany nowotworowe. Takie 3 główne grupy, które będą, jeśli chodzi o powstawanie tych właśnie produktów utleniania z wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, to są aldehydy. Klasykiem jest oczywiście malondialdehyd, jeden z takich najpaskudniejszych aldehydów o potencjale kancerogennym. Będziemy mieć hydroksyaldehydy, między innymi 4-hydroksynonenal. Będziemy mieć również węglowodory, na przykład etan, pentan. To, co wymieniłem, oczywiście to jest malutki wycinek tych wszystkich toksycznych metabolitów, które będą się wytwarzać właśnie w momencie, w którym te wielonienasycone kwasy tłuszczowe będą się utleniać. Natomiast kolejne pytanie, pod wpływem czego one mogą się utleniać? I mamy 3 główne powody utleniania się wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Powód numer 1 to jest ekspozycja na światło słoneczne. Brzmi to przerażająco i powinno brzmieć przerażająco, bo w momencie, w którym po prostu na przykład mamy przeźroczystą butelkę, nie wiem, oleju słonecznikowego i będzie padać na nim światło słoneczne, tam już zaczyna się proces utleniania. I oczywiście różnego rodzaju antyoksydanty, które znajdują się w tych olejach, między innymi witaminy E, są w stanie opóźnić proces oksydacji i powstawania oczywiście tych toksycznych, kancerogennych metabolitów, ale mówimy jedynie o opóźnianiu. Więc pierwsze co, to jest kontakt ze światłem. Oczywiście w momencie, w którym będziemy gotować, i tak trzeba to gdzieś wrzucić i ten kontakt będzie oczywiście w idealnym świecie, kontakt będzie długotrwały, bo zaczniemy po prostu coś takiego jeść. Powód numer 2 po kontakcie ze światłem to jest kontakt z powietrzem. Tylko tyle trzeba. W momencie, kiedy mamy taką buteleczkę, otworzymy ją, już będzie zachodzić proces utleniania. Właśnie dlatego, jeśli ktoś po prostu trzyma takie oleje, one powinny być idealnie umieszczone w lodówce i powinny być szczelnie zakręcone i powinny być w szkle ciemnym, tak? To znaczy, żeby jak najmniejsza ilość światła dochodziła do samego oleju. Ostatnim krokiem, żeby utlenić i utlenić cholernie szybko, bo czasami wystarczy dosłownie parędziesiąt sekund, w zupełności te oleje to jest ekspozycja na wysoką temperaturę. Innymi słowy, jeśli ktoś ma, nie po kolei w głowie, żeby używać tych olei do smażenia, to z miejsca odhaczy po prostu pełen proces oksydacji. Ma gwarancję, że te toksyczne metabolity, kancerogenne metabolity, o których mówimy, będą powstawać właśnie w procesie obróbki cieplnej. Czy innymi słowy, praktycznie dowolna restauracja, bo większość restauracji po prostu używa olejów roślinnych, jak najbardziej odhaczy to. Jeśli ktoś jeszcze raz gotuje sobie w domowej kuchni, czy smaży na tych olejach roślinnych, też w pełni odhacza już, można powiedzieć, całe mnóstwo czynników ryzyka. Oczywiście ja podałem tylko główne tak naprawdę grupy tych toksycznych metabolitów, które powstają w procesie utleniania wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Jeszcze raz, aldehydy, hydroksyaldehydy i węglowodory. To, co trzeba pamiętać, że w procesie właśnie
smażenia, szczególnie właśnie smażenia na olejach roślinnych, będzie produkowanych mniej więcej 200 związków lotnych. Innymi słowy, wdychamy naprawdę całą tablicę, że tak powiem, Mendelejewa. Jest to dokładne wyrażenie, ale myślę, że wiadomo o co chodzi. Będziemy wdychać choćby te aldehydy, będziemy wdychać policykliczne węglowodory aromatyczne, będziemy wdychać formaldehyd, akroleinę. Wszystkie te rzeczy po prostu są non-stop wdychane właśnie szczególnie podczas procesu obróbki cieplnej olejów roślinnych. Poza tym, że będziemy to wdychać, czyli innymi słowy, całe mnóstwo tych zwykłych ścieżek ochronnych, które tak naprawdę będą w jakiś sposób pomagać opóźniać wchłanianie tych toksycznych związków do krwiobiegu w momencie, w którym rzeczywiście byśmy spożyli te związki i one by przechodziły przez układ pokarmowy, ta ścieżka ochronna już nie istnieje. Innymi słowy, po prostu z miejsca będziemy bez specjalnej bariery ochronnej wrzucać te wszystkie syfy do płuc. No i jaki będzie tego efekt? Po pierwsze, wiadomo z badań właśnie, że różnego rodzaju te związki lotne, toksyczne metabolity, o których mówimy, są w stanie powodować immunosupresję. I znowu, jest to coś, o czym mówiłem wielokrotnie. Immunosupresja to jest tak naprawdę zmniejszanie funkcji czy odpowiedzi immunologicznej organizmu. I immunosupresja jest jednym z klasycznych znaków rozpoznawczych kancerogenów, bo żeby kancerogeny rozwijały się niepostrzeżenie, potrzebna jest właśnie immunosupresja, czyli innymi słowy układ odpornościowy poniekąd będzie udawać, czy będzie, można powiedzieć, tak zrobiony w konia, że nie będzie zauważać, że nowotwór się rozwija. Po prostu nie ma właśnie odpowiedzi adekwatnej immunologicznej. To jest pierwsza rzecz. Nawet jeśli te związki będą detoksyfikowane, a oczywiście są detoksyfikowane, między innymi przez taki nasz główny system detoksyfikacyjny, metabolizujący różnego rodzaju toksyny, czyli CYP450, okazuje się, że bardzo często, to jest ciekawe, w momencie detoksyfikowania tych toksycznych związków mogą powstawać związki jeszcze bardziej toksyczne, na przykład tak jest w przypadku tych policyklicznych, aromatycznych węglowodorów. Same te toksyczne metabolity są w stanie, czy produkty utleniania tych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych są w stanie wpływać na ścieżki sygnalizacyjne, które mogą właśnie wpływać na proliferację komórek, nadmierną proliferację, czyli rozmnażanie się komórek. Będziemy na przykład mówić choćby o ścieżkach takich jak NK-F-beta, PI3K łamane przez AKT i różnego rodzaju inne ścieżki, których sobie nie będziemy omawiać. Oczywiście same w sobie, ponieważ są toksyczne, będą powodować znaczący stres oksydacyjny w płucach, czyli można poniekąd stwierdzić, że wdychanie tych substancji jest analogiem palenia. Tak jak podczas palenia wdychamy różnego rodzaju toksyczne substancje, które będą powodować stres oksydacyjny, właśnie uszkodzenie komórek w płucach, czy DNA tych komórek w płucach. Dokładnie to samo będzie się działo podczas wdychania tych oparów. I oczywiście to są takie mechanizmy uproszczone tego, jak to będzie się odbywało, natomiast mam nadzieję, że będą wystarczająco wyraziste i wystarczająco jasne, żeby zrozumieć po prostu, dlaczego wszystkie te sywki są aż tak bardzo toksyczne. Teraz oczywiście główne pytanie brzmi, czy możemy coś z tym zrobić? Czy możemy minimalizować te czynniki ryzyka? I oczywiście odpowiedź brzmi twierdząco, możemy. Co można zrobić? Wentylacja. Poza samą ekspozycją na te opary, właśnie brak wentylacji był dodatkowym czynnikiem zwiększającym ryzyko wystąpienia nowotworów płuc. Innymi słowy, otworzyć okna jako podstawa. Jeśli ktoś ma okap, włączyć okap. Jeśli masz okna i okap, to otworzyć okno i włączyć okap. I to już powinno znacząco zmniejszyć to ryzyko. 2. Można teoretycznie używać niższych temperatur do obróbki cieplnej. Dużo ważniejszy jest krok numer 3. Nie używaj olei roślinnych. Absolutnie nigdy nie smażyć na olejach roślinnych, chyba że są to po prostu oleje, które są pełne tłuszczy nasyconych, jak choćby oczywiście olej kokosowy. No osobiście nie bardzo znam się na gotowaniu. Wydaje mi się, że ciężko smażyć na oleju kokosowym, ale będziecie wiedzieć lepiej. Więc nie smażyć na olejach roślinnych, to się utlenia tak szybko, że jakakolwiek obróbka cieplna powinna w twojej głowie otworzyć szufladkę z napisem trucizna. Nie dotykamy po prostu olejów roślinnych, które uległy jakiejkolwiek obróbce cieplnej. Oczywiście można się bawić w to, że jedne oleje są gorsze, drugie są lepsze.
tak naprawdę z punktu widzenia właśnie tego ekspozycji na powietrze, ekspozycji na światło i na wysoką temperaturę, wszystkie są jak najbardziej toksyczne i unikać ich, jeśli smażyć, to smażyć na tłuszczach, które są stabilne, mają jak największą ilość właśnie tłuszczy nasyconych. I dodatkowo jest to coś, co wydaje mi się potencjalnie ciężko wprowadzić, ale często w tych badaniach właśnie podkreślają, że można nosić jakieś maseczki po prostu, żeby nie wdychać tych oparów. W warunkach domowych wydaje mi się, że nie jest to specjalnie praktyczne, ale zostawiam ten pomysł, może po prostu jeśli ktoś z Was dużo gotuje, to skusi się i na tę opcję. Natomiast to by były właśnie 4 takie główne, można powiedzieć, kroki prewencyjne, aby minimalizować ryzyko ekspozycji na te opary kuchenne. Ale najważniejsze, nie używać olejów roślinnych. Ja mam w padzie jedną butelkę w lodówce, mam ją chyba już rok i żona używa po prostu tego oleju do nabłyszczania zlewu. I wydaje mi się, że to jest jedno z najlepszych zastosowań tych olei, jakie można sobie wymyślić. Dzięki serdeczne jak zawsze za wysłuchanie tego odcinka. Jak zawsze Twoje uwagi, komentarze, pytania, anegdotki medyczne, wszystkie takie rzeczy są jak najmilej widziane. Ja oczywiście postaram się ze swojej strony odpowiedzieć na tyle pytań, na ile będę w stanie oczywiście czasowo. Jak zawsze polecam w ramach wsparcia kanału i Twojego samorozwoju swoje flagowe kursy, kurs Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, gdzie pokazuję, jak nauczyć się samodzielnie dowolnego języka od A do Z, żeby przestać wydawać pieniądze na szkoły językowe, korepetytorów, aplikacje, różnego rodzaju fiszki, podręczniki i tym podobne. Kurs Experts Incubator, czyli po prostu kuźnia ekspertów, gdzie pokazuję z kolei, jak nauczyć się dowolnej dziedziny od A do Z, jak zapamiętywać, tworzyć rozumienie, wdrażać te wszystkie uprzednio suche informacje, tworzyć pętlę informacji zwrotnej, tworzyć plan nauki do dowolnego celu, jak zdawać certyfikaty, jak na przykład dzięki właśnie tym podejściom zmienić pracę, przekwalifikować się, jeśli ktoś czuje taką potrzebę, że utknął zawodowo w jakimś miejscu. Oraz kurs o 1 poza daleko, gdzie pokazuje, jak zatrzymać i odwracać łysienie androgenowe oraz między innymi walczyć z choćby uporczywym łupieżem. W pierwszym komentarzu przypiętym pod filmikiem 3 piosenki rockowe, żeby mile spędzić czas również po wysłuchaniu tego odcinka. Z kolei w opisie, jeśli go rozwiniesz, będą badania naukowe, które omawiałem właśnie w ramach tego filmiku oraz link do mojego newslettera, jeśli go klikniesz, wyskakuje okienko i tam z kolei możesz wchodzić swój adres mailowy. Tam wysyłam artykuły właśnie prosto do Twojej skrzynki mailowej, głównie tyczące się nauki, zapamiętywania języków obcych, produktywności, kreatywności i czasami analizy badań naukowych. Z kolei, jeśli wszystkie te informacje, czy przynajmniej część tych informacji, które wymieniłem w tym filmiku, wydają Ci się ciekawe, to można je ściągnąć w formie łatwo dostępnych fiszek elektronicznych do tego filmiku oraz ponad 100 ostatnich i ta opcja jest dostępna dla patronów kanału. Patronat kosztuje 40 zł miesięcznie. Jeśli ktoś ma ochotę, można się zapisać nawet na 1 miesiąc i sobie po prostu te fiszki ściągnąć. Również dla patronów kanału jest dostępne osobne forum, gdzie można mi zadawać pytania oraz sekcja badanie tygodnia, gdzie raz w tygodniu właśnie omawiam najciekawsze jakieś badanie, które wpadło mi w łapy i tam z kolei zawsze oczywiście jest mój komentarz do tego badania różnego rodzaju zjawisk i mechanizmów, które tam zachodzą. I też niedawno, jeśli ktoś wcześniej rozważał zostanie patronem, ale nie pasowało mu zapisywanie się do patronatu poprzez PayPal, to rozszerzyłem opcję płatności. Można już spokojnie płacić też na wiele innych sposobów. Dzięki serdecznie za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w następnym za parę dni.